Cześć, z tej strony Grzegorz Kusz, agent specjalny. Chciałbym tym nagraniem trochę Cię uspokoić i być może dać Ci trochę inspiracji czy pomysłów po to, by wszystkim nam żyło się ostatecznie lepiej. Zanim jednak zacznę, to proszę Cię o lajka i subskrypcję kanału. Mówię o tym dlatego, bo dzięki temu film zobaczy więcej osób, a i Ty nie zapomnisz o kolejnym. Dzięki. No to lecimy. Nagrywam ten film w czasach specyficznych, w czasach, można powiedzieć, dość ciekawych. Na tapecie mamy obecnie wybory w Stanach, a w Polsce, co nas bardziej interesuje, wiele nowych obostrzeń, takich jak ograniczenia życia i działania gospodarki, co dla wielu osób może niestety oznaczać problemy finansowe lub nawet zamknięcie biznesu. Jakie mam przemyślenia na ten temat i co dobrego mogę Ci dziś powiedzieć, byś poczuł się lepiej i przede wszystkim podjął jakieś działania, które sprawią, że Twoja firma, Twoje inwestycje będą jednak rosły mimo tych dziwnych decyzji. Po pierwsze, na początek warto zrozumieć, że my, jako jednostka czy jednostki, nie wiemy tak naprawdę, co dokładnie się tam dzieje za kurtyną, kto za tym wszystkim stoi i do czego finalnie to wszystko doprowadzi. Mogę powiedzieć śmiało, że trochę śmieszy mnie, że jeden z drugim, Kowalski czy Nowak, którzy do tej pory jedynie co robili, to wysłali mi jakieś memy na czacie, dzisiaj przesyłają mi informacje, że ich zdaniem to za całym tym bałaganem stoją Żydzi, stoją Amerykanie, Chińczycy czy ktoś tam jeszcze inny. No i teraz zadaj sobie pytanie, czy jeśli wszystko to jest większym planem, to czy informacje takie byłyby jawne i czy takie informacje dotarłyby do zwykłych, takich małych osób? No uważam, że nie, dlatego myślę, że warto mieć oczywiście swoje zdanie na dany temat, ale dorabianie teorii spiskowych i przesyłanie ich dalej, podkręcając tym samym atmosferę, niczego dobrego nie wnosi, a powoduje tylko stres większej ilości ludzi i taką potem lawinę hejtu. Dlatego nie hejtuj ludzi, nie komentuj negatywnie, nie kłóć się z nimi. Dość mamy złych informacji wokół, a politycy swoje zadanie, czyli podzielenie społeczeństwa, wykonali idealnie. To, co możemy zrobić, to zrozumieć, pocieszyć głównie te osoby starsze, wystraszone chyba najbardziej, w dużej części nie mające też dostępu do internetu, więc oglądają jedynie informacje w telewizji. Wchodzenie w dyskusję nie do końca ma sens, bo widzisz, jak reagują ci starsi ludzie. Głównie są to stres jeszcze większy i agresja. Bądźmy ponad tym. Wierzę, że jeśli to oglądasz i interesujesz się rozwojem i szukasz czegoś więcej, to jesteś w stanie zapanować nad swoimi emocjami i spróbować gasić ten pożar, a nie go rozniecać. Po drugie, co można zrobić, by trochę uciec z tego chaosu informacji? Mówiąc ogólnie, polecam Ci dietę niskoinformacyjną. Stosuję ją już od dawna. No i od lat nie oglądam telewizji. Mimo że mam go w domu, to włączam go tylko, żeby obejrzeć mecz piłki nożnej, bo bardzo lubię. Jeśli codziennie oglądasz wiadomości w telewizji, obojętnie na jakim programie, to zmień to od dzisiaj, od zaraz. To samo dotyczy radia, szczególnie w aucie. Ja nie słucham radia w aucie od co najmniej 2 lat. W zamian zawsze podczas jazdy słucham rozmów na YouTube na interesujące mnie tematy, albo jakichś podcastów czy wywiadów z ciekawymi osobami. Można też oczywiście słuchać audiobooków. Byle tylko nie leciało radio, które w zasadzie poza muzyką, której może mamy 3 piosenki w godzinie, oferuje reklamy, wiadomości albo super konkursy polegające na wysłaniu SMS-a z Twoim imieniem. No po prostu szok. Pamiętaj, że to, o czym myślisz, rośnie. Jeśli mózg skupia się na złych rzeczach, to one niestety rosną. Tam, gdzie kierujesz swoje myśli, tam kieruje się Twoja koncentracja i uwaga, a chyba nie zależy Ci na tym, byś tracił czas i energię na rozwiązywaniu zagadek świata. Zatem dieta niskoinformacyjna. Telewizor mamy załatwiony, radio też, to teraz internet. Co można zrobić z internetem? No bo w zasadzie on jest chyba najbardziej powszechny teraz. Od lat nie czytam wiadomości na portalach na telefonie. Pytanie, po co? No i pytanie, czy wiem, co dzieje się na świecie? No oczywiście, że tak. Myślę, że wiem nawet lepiej niż część osób, która codziennie czyta te portale i codziennie klika na telefonie. No ale jak? Skąd wiem, skoro nie czytam? No od ludzi wiem, a wiesz przecież, że ludzie zawsze będą gadać. Jeśli pojawi się coś, co jest ważne, medialne i głośne, to ludzie o tym będą rozmawiać na ulicy czy przez telefon. Ile razy miałeś taką sytuację, że podczas rozmowy z kolegą czy z rodziną ktoś zaczynał rozmowę z tobą zdaniem: Ty, słyszałeś, co się stało? No ja wielokrotnie to słyszałem.
A wtedy wiesz, że pewnie gdzieś był jakiś wypadek, coś wybuchło, albo stało się coś, co sprawi, że jutro będziesz więcej zarabiał, będziesz bardziej szczęśliwy, czy czegoś się nauczysz. A tak serio, niemal wszystkie informacje nie mają praktycznie wpływu na Twoje życie. A jeśli mają, to i tak się o nich dowiesz od rodziny czy sąsiada. Jak wiesz, większość tych rzeczy nie ma tak naprawdę wpływu na Twoje życie i w ogóle na to życie nie wpłynęło i nic się nie zmieniło. Sprawdźmy to, żeby tylko nie było, że tak mówię. No to okej, jak wpłynęła na Twoje życie sytuacja z 11 września z World Trade Center? Jak na Twoje finanse wpłynęła śmierć papieża? Jak zmieniło się Twoje życie po wypadku licealistów w Tatrach? Jak była lawina? Jak widzisz, co chwilę się coś dzieje, ale życie toczy się dalej. Bez tej wiedzy i bez jej analizowania tygodniami da się żyć i żyje się lepiej i spokojniej. Ostatnia sprawa dotycząca diety niskoinformacyjnej to aplikacje i powiadomienia na telefonie. Możesz je wszystkie wyłączyć teraz. Ja nie mam żadnych powiadomień i prowadzę firmę, spotykam się ze znajomymi, zarabiam i normalnie żyję. Na pewno spokojniej i generalnie myślę, że lepiej się śpi bez tych wszystkich przeszkadzaczy. Także wyłącz sobie powiadomienia na telefonie i na pewno będzie Ci łatwiej. Idźmy dalej. Po trzecie, pamiętaj, że każdy kryzys to szansa w przebraniu. Bardzo lubię ten cytat, dlatego chciałbym, abyś swoje emocje i zainteresowanie przekierował tam, gdzie masz realny wpływ. Czyli tam, gdzie możesz coś zrobić, wynegocjować, zbudować, czy stworzyć lub zmienić tak, aby było lepsze. Jak wiemy, sytuacja obecna wiele osób biznesowo niestety położy, ale tak jest zawsze. Jednak jest druga grupa osób, którzy wykorzystają ten moment, by zmienić procedury w firmie, aby zmienić sposób dostawy produktów, wymienić klientów, może zrobić coś, by nadal działać. Kilka dni temu widziałem osobę, która nagrała filmik i wrzuciła go do internetu. W filmie tym zaproponowała dowóz kwiatów samochodem do domu i w jeden dzień sprzedała kilkaset wiązanek czy kwiatów, ja nie wiem jak to się tam nazywa. Wiem, że ta osoba nie stała pod bramą cmentarza i nie czekała, aż premier przyjedzie i jej coś obieca, tylko wzięła sprawę w swoje ręce. Dzięki temu zwróciła inwestycję poniesioną w towar. Oczywiście, że to, co się wydarzyło i brak możliwości sprzedaży i zbyt późna informacja, to jest złe, tylko ta sytuacja już się wydarzyła i ona dotknęła kilka tysięcy czy kilkanaście tysięcy osób w Polsce. I pytanie, w której grupie osób byś był, w której grupie osób byś chciał być? Czy takich, którzy czekają i narzekają, czy takich, jak właśnie teraz powiedziałem. Widziałem tą dziewczynę, ona po prostu zaczęła działać. Kolejny przykład. Kryzys sprawił, że InPost, czyli właściciel paczkomatów, ma już w Polsce 9000 paczkomatów. Firma obecnie jest na sprzedaż, bo uznali, że to jest ten najlepszy moment, bo się wszystko rozwinęło i teraz będzie mnóstwo osób zamawiać, bo w kryzysie sporo osób zaczęło zamawiać przez internet. No i cena firmy teraz według specjalistów to jest 9 miliardów złotych. Dokładnie, dobrze słyszysz, 9 miliardów złotych, jeśli chciałbyś kupić sobie InPost. Właściciel sam mówi w wywiadach, że firma rozwinęła się w tym roku szybciej niż się spodziewali. Także tutaj jest kolejna firma, która wykorzystała to. A pamiętam moment, nie wiem czy Ty pamiętasz, że InPost rozpoczynał w czasach, kiedy w skrzynkach były listy z przyklejonymi takimi blaszkami. Pamiętasz te blaszki na listach i wszyscy się z tego śmiali i mówili, że co oni to robią, jacyś szaleni. No ale oni mieli pomysły zupełnie inne i robili coś, czego nikt nie robił. Tylko po to, żeby dzisiaj, widzisz, móc wystawić firmę i żeby specjaliści wycenili ją na 9 miliardów złotych. Zaczyna się to od dziwnych pomysłów, od czasami działania pod prąd, ale jak widzisz, i działali oczywiście w trudnych czasach, kiedy to Poczta Polska była monopolistą i ciężko było na rynek wejść. Więc ktoś mógłby wtedy powiedzieć, że to jest niemożliwe, no bo jest przecież poczta, także w ogóle nie zaczynajmy. Idźmy dalej. Kilka restauracji w moim mieście działa normalnie i dowozi jedzenie do domu. Pewnie w Twoim mieście jest to samo. Ja korzystam sam z tych usług, jestem bardzo zadowolony, zamawiam te obiady i wiem też, że niektóre restauracje po prostu się zamknęły. I teraz pytanie, jaka jest różnica między tymi, które nadal działają, jeżdżą i dowożą, mają klientów, komunikują to w internecie, rozwiozły ulotki, dzwonią, jeżdżą, robią to bardzo dobrze. Jaka jest różnica między nimi, a tymi, które nie zmieniły sposobu pracy i po prostu się poddały i się zamknęły? 2 dni temu dzwoniłem do baru z dobrymi zapiekankami i okazało się, że nie obsługują już klientów, bo było tyle zamówień danego dnia, że zabrakło im bułek. Była godzina 20, dziewczyna powiedziała, że po prostu mieli tyle co zawsze. Okazało się, że był taki boom jednego dnia, że nie byli w stanie. Myślę sobie, że praktycznie każdą branżę można zmienić i dostosować do innych warunków prowadzenia biznesów. A jeśli masz firmę, to wiesz, że warunki zmieniają się nieustannie, bo jedyne co jest pewne w biznesie to jest zmiana. Mamy to pewne jako banku, że będzie się wszystko non-stop zmieniać.
Kolejny przykład idealny widzimy w urzędach, gdzie w zasadzie każdy chodzi, nawet ten, kto nie ma firmy. I co się w tych urzędach stało? Dziś bez problemu większość spraw można załatwić przez telefon czy maila, a kiedyś było to niemożliwe. I ciekawe dlaczego. Wymyślono nagle jakieś magiczne urządzenie, czy po prostu chodziło o stare przyzwyczajenia i brak chęci do zmiany. Myślę, że tak podsumowując, dobrze jest powiedzieć, że skoro nawet urzędniczki, często już panie takie przed emeryturą, skoro nawet one zmieniły swoje stare przyzwyczajenia, to my tym bardziej musimy w tych czasach zmieniać. Po czwarte, budowanie swojej marki. Obojętnie co robisz, powinieneś budować swoją markę w internecie. Zobacz, że dzisiaj wszystko jest w sieci, a sieć cała jest już dzisiaj w telefonie, czyli w kieszeni każdego z nas. Każdy ma dzisiaj internet. Każda firma lub osoba, jeśli Twoja firma oparta jest na Twoim nazwisku, powinna budować markę w internecie. Tak jak ja to robię też oczywiście, bo widzisz, od roku buduję i też nie miałem tego od zawsze, tylko dopiero od roku to buduję. Buduję YouTube'a, buduję Facebooka, Instagram, bazę mailową, daję wiedzę, buduję, żeby po prostu z tego coś wyciągać. Piszę książkę, wszystko to powoli, etapami. Nie da się tego jakby kupić, nie da się kupić swojej zbudowanej marki, bo Twoja marka to Ty, Twoja marka to Twoje zdjęcia, Twoja marka to Twoje nazwisko, Twoja marka to usługi, które dajesz. Cały ten plan, który trzeba zbudować, ale trzeba zacząć. Co mam na myśli oczywiście? Co to znaczy budować markę? Dziś tylko zasygnalizuję ten temat, bo jest to temat na kilka godzin, ale jest bardzo istotny. Po pierwsze, zamiast wyrzucać memy czy śmieszne zdjęcia z pieskami na tablicę Twojego prywatnego Facebooka, załóż czy stwórz sobie fanpage'a na Facebooku, czyli taką stronę. Jest to łatwe, można sobie wpisać w Google, jak stworzyć fanpage'a, jest to proste i będziesz z Twoją firmą lub z Twoim nazwiskiem jako specjalisty stwórz takiego fanpage'a. I masz w zasadzie obojętnie jaki masz biznes, no bo pytanie, czy masz restaurację. No jak masz restaurację, to super. Załóż grupę na Facebooku albo załóż fanpage'a, ale grupa też jest dobrą opcją i zbieraj społeczność tych osób na tej grupie. Tak jak robi na przykład mój dobry kolega Bartek z Sushi King. No i dawaj tym ludziom wartość na tej grupie. Na grupie masz jak na dłoni wszystkich klientów. Po prostu masz tam osoby, które są Twoimi klientami, które kupują. Więc to daje Ci komfort, że Ty widzisz, kto jest Twoim klientem. Więc robisz pod nich promocje, robisz ankiety, pytasz o ich potrzeby, o ich pomysły, o to, co lubią, co częściej kupują, w jakie dni, jakie są dla nich komfortowe ceny, jaki sposób dostawy. Wszystko możesz zapytać i później im to dać. Robisz konkursy, dajesz jakieś kody rabatowe, oczywiście możesz ich prosić o zapraszanie znajomych. To wszystko sprawia, że tak jakby masz to wszystko ogarnięte i masz tych klientów u siebie i możesz mieć tych klientów na początku 10, potem setki, potem tysiące i masz w zasadzie biznes, który masz w telefonie, bo masz na swojej grupie facebookowej swoich klientów, którzy Tobie płacą co miesiąc. Możesz nawet zaplanować to, ile będziesz zarabiał, no bo da się to zrobić. Można by powiedzieć, że to są niejako Twoi pracownicy, którzy na przykład za jakieś kody rabatowe przyciągną kolejnych klientów, bo poprosisz ich, żeby oni udostępnili jakiś Twój filmik lub jakieś zdjęcie jakieś jedzenia z restauracji w zamian za kod rabatowy czy jakieś obniżenie ceny następnego zamówienia. I oni przyciągną Ci kolejnych klientów, którzy po prostu tam do tej grupy będą się dodawać. Tak to dzisiaj działa. Jeśli tego nie wiesz, no to najwyższa pora, żebyś się dowiedział, bo inni Cię przegonią. Jesteś prawnikiem może i powiesz, że tego się nie da zrobić. No ja powiem, super, wyjdź do ludzi z biura, nagraj film w swoim biurze na temat na przykład obecnej sytuacji i daj im w tym filmie wiedzę, którą mogą od razu zastosować. No i pytanie, co obecnie ludzi ciekawi? Ja zauważyłem, że mnóstwo jest znowu oszustów, którzy wykorzystują pandemię i właśnie to, co się teraz dzieje, czyli dzień dobry, dzwoni na przykład jakaś stacja sanepid jakiś dzwoni, albo dzwoni policja, kwarantanny, różne SMS-y. Widziałem to wszystko już ostatnio. Znajomi niestety stracili, mama znajomego straciła sporo pieniędzy, więc mnóstwo jest takich osób i oni wykorzystują te wszystkie sytuacje i okradają starszych ludzi. Dlatego nagraj taki film i powiedz, jak mogą się ustrzec, jakie są sposoby, gdzie mogą szukać pomocy, że mogą tak naprawdę odmówić i nic się nie wydarzy. Że nawet jak ktoś dzwoni i mówi, że jest z policji czy z prokuratury i że będą mieli problemy, żeby nie odkładali słuchawki, to mogą to zrobić. Pamiętaj, że przez telefon takich spraw się nie załatwia, ale starsi nie wiedzą, także nagraj jako specjalista, jako prawnik, jako adwokat takie filmy i daj taką wiedzę, żeby ktoś mógł
skorzystać na tym. Także wiele przedsiębiorców, jako inny pomysł, wiele przedsiębiorców będzie oczywiście zmuszonych teraz ogłosić jakąś upadłość konsumencką. Nagraj taki film i zamieść na swoim fanpage'u i powiedz, w jaki sposób taką upadłość zrobić, żeby to wszystko było ok, że to nie jest koniec świata, że firma przecież może zbankrutować, a ta osoba prywatnie może działać, w jaki sposób, jaką umowę, kto się może do Ciebie zgłosić, w jaki sposób Ty możesz pomóc przy takiej upadłości konsumenckiej czy zamknięciu biznesu, bo na pewno to się będzie działo. Więc pomóż tym ludziom i oni na pewno do Ciebie przyjdą. Jeśli będziesz miał tylko baner na ścianie, no to banery mają wszędzie wszyscy, także nagraj film, wrzuć i zachęć tych ludzi, żeby do Ciebie przyszli. Jeśli masz bazę mailową już, to wyślij mailing z propozycją jakiejś darmowej, krótkiej porady telefonicznej dzisiaj, bo ludzie się przecież niektórzy boją spotykać. Niech ta porada będzie dotyczyła właśnie sytuacji danego klienta, bo być może on potrzebuje jakiejś pomocy Twojej. Także dokładnie takie działania prowadziliśmy ostatnio z moim kolegą Leszkiem Janczewskim, który świetnie radzi sobie na żywo od wielu, wielu lat, nawet chyba 20, ale teraz coraz lepiej radzi sobie już w internecie. Pytanie, czy masz specjalizację, która według Ciebie nie da się jej zbudować w internecie? Uważam, że każdy biznes da się przenieść do internetu. Napisz w komentarzu, co to jest, jaka jest Twoja branża, a to spróbujemy razem coś wymyślić. Co prawda, pływać w basenie przez internet z trenerem się nie da, ale widziałem już, że niektóre szkoły, żeby przyciągnąć klienta, w tym czasie wrzucały właśnie świetne filmy dotyczące technik pływania, nagrane właśnie pod wodą, no i można było sobie to obejrzeć, czyli wcześniej nie miały pewnie na to czasu, bo miały mnóstwo treningów, ale teraz taka forma reklamy na pewno zaciekawi klienta, który po otwarciu basenów zadzwoni do nich, no i będzie klientem. Podsumowując, zbieranie bazy mailowej czy SMS-owej, stworzenie fanpage'u, Instagrama, prostej nawet strony internetowej, napisanie prostego poradnika, e-booka, nagranie filmu na YouTube, czy nagranie chociaż swojego głosu ze slajdami, tak jak dziś ja to robię, sprawi, że będziesz przed innymi, którzy tylko myślą, ale nic nie robią. Dlatego wykorzystaj ten czas, który, jak mówię, jest szansą w przebraniu. Nie zmarnuj tych tygodni zastoju, bo czas żniw jeszcze przyjdzie, tylko najpierw trzeba zasiać. I po piąte, edukacja. Ile w tym roku pieniędzy wydałeś na ubezpieczenie auta? No ja około 5000 zł, niestety sporo. Ile w tym roku wydałeś na kawę? Załóżmy, że pijesz na mieście tylko jedną kawę dziennie, która średnio niech kosztuje tylko 5 zł, czyli rocznie wychodzi 1500. Jaką kwotę, jeśli palisz oczywiście, wydałeś na papierosy miesięcznie? Załóżmy, że paczka to tylko 16 zł, a palisz mało, bo 6 paczek na miesiąc, więc wydałeś 100 miesięcznie, czyli 1200 zł rocznie. Ok, a teraz sprawdźmy, ile wydajesz na coś, co może dać Ci wzrost i coś, co Ci przynosi. No to pytanie, ile zainwestowałeś w tym roku w swoją firmę? Ja tylko do marca ponad 100 tysięcy. No to drugie pytanie, ile zainwestowałeś w tym roku w swój rozwój? Ja jakieś kilka tysięcy złotych, 3-4, nie pamiętam dokładnie, ale mniej więcej. Ile kupiłeś książek w temacie, w którym chcesz być lepszy? Ja około 20. Kolejne pytania, które mogą Cię nakierować. Czy byłeś na jakimś szkoleniu, które Cię interesuje? Czy uczysz się języka, dzięki któremu będziesz lepiej zarabiał i więcej? Czy masz kogoś, jakiegoś mentora w Twojej branży, kto może Cię nauczyć zarabiać więcej i możesz do niego pójść na konsultację? Możesz to zrobić nawet dziś, czy jutro, czy przez internet zrobić taką konsultację. Ile czasu dziennie, no dobra, ile czasu tygodniowo się edukujesz, czyli robisz cokolwiek, by podnosić swoje kompetencje? Odpowiedzi na te pytania znasz tylko Ty. Ja nie chcę ich znać. Ja Twoich rachunków nie zapłacę. Jednak wiesz, że obecna Twoja sytuacja zawodowa i finansowa to wynik Twoich działań lub ich braku z ostatnich miesięcy i lat. Jeśli masz teraz więcej czasu, a prawdopodobnie masz, to zajmij się tym, by się edukować, by zdobywać wiedzę. Wiesz, że nawet za darmo wiedzy dzisiaj jest tak dużo, że trudno ją całą przerobić. Dlatego zaraz po skończeniu tego filmu zaplanuj chociaż jedną rzecz, której do tej pory nie robiłeś. W każdym aspekcie, o którym mówiłem, czyli jedna rzecz w kwestii uspokojenia siebie lub rodziny w obecnej sytuacji i nie panikowania i nie rozsiewania tych złych emocji. Pamiętaj, dobre emocje rozsiewamy, nie rzucamy tego gorącego kartofela. Czyli jedna rzecz w kwestii uspokojenia siebie i rodziny. Jedna zmiana w kwestii diety niskoinformacyjnej. Jeden pomysł na kryzys w przebraniu, czyli znalezienie pomysłu w firmie na tą obecną sytuację. Jedno działanie, które zrobisz w kwestii rozpoczęcia budowania swojej marki i jedna decyzja w kwestii swojej własnej edukacji. Na dzisiaj to tyle. Mam nadzieję, że zrobisz coś z tym, a nie tylko obejrzysz, bo pamiętaj, że różnica między wiedzą a wynikami jest w działaniu. I do działania właśnie Cię dzisiaj zachęcam. Do działania większego niż zwykle. Jeśli spodobał Ci się ten film, to zostaw lajka i subskrypcję, a jeśli chcesz napisać w jakiej branży i jakie poczyniłeś kroki, by zmienić firmę w tych czasach, to napisz w komentarzu. Dzięki i do zobaczenia.